Angielska pogoda ma w zanadrzu właściwie tylko jeden dowcip i dowcip polega na tym, że bardzo wcześnie rano jest piękne słońce, po czym człowiek biegnie spakować swój plecak fotograficzny, jedzie na miejsce, które sobie wymyślił wcześniej, że tam będzie robił zdjęcia i jak jest już na miejscu, to wtedy niebo jest idealnie, całkowicie zasnute chmurami i prawie w ogóle nie ma fajnego światła. Ale okazuje się, że angielska pogoda ma drugi dowcip w zanadrzu i jest to włączenie słońca dokładnie w tym momencie, kiedy ktoś próbuje nagrać taki fragment na wideo. Przyjechałem do miasteczka Seaford, w którym spróbuję zrobić kilka zdjęć. Mam nadzieję, że to słońce jeszcze trochę się utrzyma, bo nie spodziewam się, żeby Orwo 500 był pierwszym przypadkiem kolorowego filmu w historii, który błyszczy przy pochmurnej pogodzie. Nie wiem, czy pamiętacie, w innym wideo opowiadałem o tym, że jest tutaj takie pasmo miasteczek na wybrzeżu południowej Anglii, które na pierwszy rzut oka wydają się bardzo nieinspirujące wizualnie i nie chce się tam robić zdjęć. I przez długi czas myślałem, że Seaford właśnie takim miasteczkiem też jest, ale wystarczyło zjechać z głównej drogi i wejść może bardziej w starszą część Seaford i okazało się, że jest tu bardzo dużo takich ukrytych, fajnych zakamarków. A więc ruszam na Seaford z Orvo Wolfen NC500. W maju 2022 roku Orwo obwieściło światu powstanie całkowicie nowego kolorowego filmu Orvo Wolfen NC500. Jego bazą był negatyw filmowy Agfa XT320, na którym nakręcono popularne filmy jak Ostatni Mohikanin czy Robin Hood Książę Złodziei. Zamówiłem przedpremierowo 2 rolki, które dotarły do mnie 7 miesięcy później. Tu za mną jest prześwietna kawiarnia. Nie wiem, czy uda mi się zrobić zdjęcie w środku, ale spróbuję. Zdjęcia z kawiarni to niestety przykład takich tchórzo zdjęć. Zabrakło mi odwagi, żeby je zrobić porządnie. W pierwszej kolejności chciałem zrobić porządne testy pod i nad ekspozycji w studio, ale okazały się bezużyteczne z powodu wad technicznych na pierwszej wywołanej rolce. Widać na niej zaświetlenia i odbitą perforację. Technik z labu nie dał mi jednoznacznej odpowiedzi. Mogła to być wina producenta filmu, albo coś poszło nie tak podczas wywoływania. Pierwszą rolkę zakładałem w studio przy świetle nakierowanym na mnie. Dopuszczam więc też możliwość, że światło dostało się do wnętrza kasetki. W kilku innych recenzjach spotkałem się ze stwierdzeniem, że Orvo Wolfen NC500 ma pewne problemy z kontrolą jakości. Jeśli macie pomysł, co mogło to spowodować, dajcie znać w komentarzach. Klatka numer 6. To jest prześwietlone o 2 przysłony F4, 1/8. Tyle wystarczyło, serio. Nie spodziewałem się, że Seaford, które zawsze uważałem za takie trochę zapyziałe, nieciekawe miasteczko, okaże się tak wdzięcznym miejscem do fotografowania, jeśli tylko da się mu szansę. Wystarczy wejść trochę w uliczki, poszwendać się, no i dojść do morza, bo nigdy nie byłem tutaj na plaży. Okazuje się, że są tu piękne klify, bardzo fajna plaża, no i ogólnie całe miasteczko ma całkiem wiele do zaoferowania, wbrew pozorom. Dlatego przyjechałem tutaj jeszcze dzisiaj. Poprzedniego dnia skończyło się już słońce i przyjechałem tu z drugą rolką Orvo NC500.
Przeczekałem najostrzejsze południowe słońce i miałem nadzieję wrócić tutaj, żeby sfotografować tą skałę wystającą z morza, kiedy słońce będzie trochę niżej, będzie trochę cieplejsze i generalnie będzie to lepiej wyglądać. No i niestety w międzyczasie się zachmurzyło. Miałem tu dosłownie parę minut światła i zanim dotarłem z parkingu w to miejsce, to zrobiło się już ciemno, zimno i ponuro. Spróbuję może jeszcze się wspiąć na klif w naiwnej nadziei, że pojawi się jeszcze jakiś przebłysk słońca. Jeśli chodzi o skanowanie, to w testach studyjnych Silverfast zupełnie zgłupiał. O wiele lepiej radził sobie przy zdjęciach plenerowych, ale i tak trzeba było sporo jeździć suwakami, żeby zdjęcia wyglądały jako tako. Bardzo często wychodziły brązowawo-pomarańczowe i ogólnie burę. Bardzo podobne doświadczenie miałem z lomografii Metropolis. Niektóre klatki nawet Epson zeskanował tak, że wyglądały dokładnie jak lomografii Metropolis. I to nie koniec podobieństw. Podobnie jak Metropolis i Orwo NC500 ma zielonkawą barwę negatywu i brak jakichkolwiek napisów. Jeśli NC500 nie jest w jakikolwiek sposób związane z Metropolis, to zjem swój kapelusz. Druga rolka była zdecydowanie łatwiejsza w skanowaniu i miała o wiele mniej wad. Czy to z powodu domniemanych wad technicznych pierwszej rolki, czy z powodu mojego większego doświadczenia w obróbce, ciężko powiedzieć. Te zdjęcia pokazują, jak bardzo ten film może się różnić w zależności od parametrów skanowania. Oczywiście każdy film różni się w zależności od parametrów skanowania, ale w przypadku NC500 skaner często zupełnie nie wiedział, co robić i trzeba było pracować nad każdą klatką. Powiedziałbym, że ten film lubi dużo światła. Zdjęcia, które najbardziej mi się podobają z tych dwóch rolek, to takie, które zrobiłem w dość ostrym słońcu. A to nie jest częsty przypadek w przypadku kolorowych filmów. Moje ogólne wrażenia są takie, że lubię wygląd tego filmu, lubię jego wielkie, wyraźnie widoczne ziarno i duży kontrast. Niestety jest mocno nieprzewidywalny. Bardzo podobają mi się kolory, jakie wyszły na niektórych zdjęciach, ale mimo tego, że spędziłem nad skanowaniem tych dwóch rolek naprawdę sporo czasu, to nie mogłem uzyskać spójnych, powtarzalnych rezultatów. Dlatego, podobnie jak Metropolis, raczej będzie to dla mnie taki film do eksperymentów, do robienia zdjęć, wobec których nie mam specjalnych oczekiwań. No bo mogą wyjść bardzo różnie, ale podobnie jak w przypadku każdego nowego filmu, fajnie, że jest. Wychodzi na to, że jest to film już nam znany i dostępny od jakiegoś czasu pod inną etykietką, ale po co mamy kupować film, który został wysłany za ocean, tam przepakowany i przysłany z powrotem, skoro możemy kupić go od sąsiada. Dzięki, do zobaczenia następnym razem.